Cześć wszystkim, witam was serdecznie na moim kanale YouTube Travelers.pl. Jesteśmy na Filipinach, na wyspie Cebu. Dzisiaj zabiorę was na wycieczkę po mieście. Miłego oglądania. Słuchajcie, na wyspie Cebu jestem ostatni dzień w tym mieście, tym bardziej. Jutro będę wypływać na wyspę Bohol. I uprzedzając, nie mam jeszcze promu, nie mam nic. Ponoć promy pływają co 2 godziny, koszt to ma być około 800 peso. Sprawdzimy jutro tak naprawdę, jak to wygląda w praktyce. A póki co kieruję się na Krzyż Magellana. Krzyż, który wbił tutaj Magellan, który zapoczątkował tutaj tak naprawdę chrześcijaństwo. Jest to bardzo symboliczny punkt historyczny, no ważny na pewno dla Filipińczyków. Krzyż został przybity w 1541 roku, no i od tego czasu jest tutaj no, dosyć ważnym punktem, fajnym też punktem do odwiedzenia po prostu. Płynie Magellan zginął tutaj, ponieważ nie wszystkim się spodobało, nie wszystkim plemionom tutaj z Filipin spodobało się chrześcijaństwo od razu. Także no, zmietli go z planszy po prostu. Magellan pozostawił tu również figurkę dzieciątka, oczywiście świętego dzieciątka, Jezus, po sobie. I to jest też jeden z symboli tutaj takich rozpoczęcia chrześcijaństwa, jest na pewno ważne dla Filipińczyków tutaj. Chociaż nie dla wszystkich oczywiście, bo jak gadałem tutaj z lokalsami niektórymi, dużo osób twierdzi po prostu, że było tu dużo lepiej, zanim Hiszpania tutaj wpadła, zanim... Ale krzyk. I co, nie są zadowoleni z tego, że musieli przyjąć chrześcijaństwo. Tak naprawdę wiele ich tradycji zostało zatartych, zostało zniszczonych po prostu. No tak to wygląda, jak ktoś kolonizuje jakiś kraj, nie? Słuchajcie, jak Filipińczycy widzą dużego białego gościa, to im po prostu odpierdziela normalnie. Jestem tu większą atrakcją niż ten krzyż dla mnie będzie. Tym bardziej jak idzie się z kamerą, to już w ogóle. Słuchajcie, jak wspominałem, Magellan zginął tutaj właśnie na wyspach, na Filipinach. I tak naprawdę to jego załoga kontynuowała dalej misję pod jego właśnie imieniem, pod jego nazwą. No i tak to się skończyło. Słuchajcie, patrzcie co tu się dzieje. Welcome to Philippines. Wiecie, generalnie Filipińczycy są naprawdę bardzo mili. Widać, że no, nawet lubią tych turystów. Nie czepiają się jakoś właśnie, starają się bardziej pomóc. Niestety no, dużo osób żebra tutaj, jak widzi właśnie jakiegoś turystę. Myślą, że będziemy w nich rzucać złotem po prostu. No niestety taka jest rzeczywistość tutaj. Jeszcze dorośli jak dorośli, najgorsze są dzieci, dzieciom jest zawsze gorzej odmówić i wiecie jak to jest. Ale generalnie dużo osób wita was po prostu, witajcie na Filipinach, życzymy wam miłego tutaj pobytu i mają nadzieję, że będziecie się dobrze bawić i tak dalej, tak bezinteresownie. Także jest naprawdę przyjemnie, no, poza tymi paroma przypadkami właśnie, gdzie chcą pieniądze. Także no, da się to jakoś przeżyć. Generalnie jest git. No dobra, pokazałbym wam kawałek tutaj miasta, ale tak naprawdę miasto jak miasto. Tu jest trochę wysokich budynków, tak naprawdę no, nie ma aż tylu slumsów. Widzę tutaj jak w Manili, w stolicy. Lepiej to trochę wygląda. No ale dalej są jakieś takie gorsze dzielnice oczywiście, których radziłbym albo unikać, albo po prostu nie afiszować się pieniędzmi na nich. Słuchajcie, do Cebu City ogólnie dostałem się autobusem z Malboa. Jakby ktoś chciał zobaczyć jak tam wygląda, zapraszam do poprzednich odcinków. I niestety, ale po drodze złamały mi się okulary. Mam teraz wersję exclusive. Może jak założę takie okulary, będą mieli mnie za biedakę i nie będą prosić o pieniądze przynajmniej. Najnowszy krzyk mody. Wiecie, autobus kosztował 210 peso, w drugą stronę poprzednim razem do Malboa kosztował 170. Nie wiem skąd ta różnica ogólnie, bo była ta sama firma. No ale i tak dalej to nie jest jakoś super dużo, to tam jakby nie patrzeć, jechaliśmy 4 godziny, rzekomo jest planowane 3, ale 4, nawet 4,5 czasami się jedzie, zależy od pory, od korków, bo naprawdę korki w mieście są tutaj straszne. No i jedzie się przez góry, to też nie pomaga autobusom, chociaż i tak naprawdę zapierdzielają ostro, muszę przyznać. Macie tu wjazd do galerii, oczywiście jest kolejka na wjeździe, taksówy są tutaj na wyjeździe i co ciekawe, tutaj zawsze praktycznie wieczorkiem, po południe ogólnie są kolejki po prostu po taksówki, zawsze, ogólnie praktycznie pod każdym centrum. Nie widziałem jeszcze żadnego centrum handlowego, gdzie nie ma kolejek ludzi czekających po taksówkę po prostu. To jest takie no, dosyć popularne tutaj, że wszyscy przyjeżdżają, a potem czekają na taksówkę ponad godzinę, jak nie więcej. Słuchajcie, generalnie jest połowa grudnia, mamy 32 stopnie, jest pełne słońce, mało chmur jest póki co, dlatego
tej patelni 32 stopnie, no każdy cień jest jak zbawienie tak naprawdę. Go będę się chować gdzie się da. Co, na Filipinach możecie się na pewno spodziewać korków, patelni, bezdomnych psów. Szczególnie jest tu naprawdę sporo, trzeba uważać jak się jedzie, zwłaszcza w nocy, ponieważ te psy po prostu śpią na ulicy sobie albo leżą na ulicy. No, trzeba być naprawdę bardzo ostrożnym, jeżeli chodzi o transport. Bardzo popularne tutaj jest trąbienie ogólnie przy każdej okazji tak naprawdę. Przy wyprzedzaniu, przy wymijaniu, no cały czas trąbią, dlatego jest cały czas głośno ogólnie. Nie wiem, nie lubię tego naprawdę. Może to jest faktycznie jakiś środek bezpieczeństwa dla nich, ale no jest tragedia przez to. Jest strasznie głośno, cały czas trąbią po prostu. Nie ma chwili spokoju tak naprawdę. Jest ogień na tych skrzyżowaniach, że szok. Patrzcie, ci jeszcze nie zjechali ze skrzyżowania, już jadą ci kolejni. Nie możecie się spodziewać też, że za dużo chodników to nie uraczycie na Filipinach. Są miejsca oczywiście, gdzie jest ładny chodnik, no ale w większości to tak naprawdę, tak jak teraz widzicie, jakieś takie no skrajność tutaj straszna. Nagle będzie jakiś sklepik, trzeba wejść na ulicę po prostu. No, a potem was trąbią, jak wyjdziecie na ulicę. Tam się szykują. Była szkoła. Ostatnio właśnie wczoraj przychodziłem, to na ulicy grali właśnie. Więc teraz pewnie mają jakieś próby. Bardzo fajnie to wygląda ogólnie. I fajnie, że zaangażowanych jest sporo osób. To... Słuchajcie, ogólnie Filipińczycy to strasznie muzyczny naród. Zauważyłem, że prawie każdy potrafi śpiewać, znają wszystkie angielskie piosenki, jakie gdziekolwiek lecą. I chłopy, i dziewczyny po prostu na ulicy normalnie sobie śpiewają i bardzo dobrze im to wychodzi, szczerze mówiąc. Jak widzicie, wszyscy czekają na święta, które się już powoli zbliżają. Czyli dochodzimy tutaj do takiego monumentu. On jest wykonany przez lokalnego artystę i ma przedstawiać ogólnie czasy tutaj od nawrócenia na chrześcijaństwo aż po dzisiejsze czasy, po nowożytność. Bardzo ładnie wygląda, jest ciekawie przedstawione w ogóle. No i to najlepsze, że właśnie lokalny artysta to wykonał. No i co, ja sobie robię małą pauzę. No to ścika 7-Eleven, co prawda nie jest to jak w Tajlandii, nie mają tu opiekaczy. No ale podgrzewają, także jest dobre i tyle, że chociaż jest na ciepło, nie? Dobra, pojedzone, bardzo dobry tościk, lecimy dalej. Już coraz bliżej, zaraz powinienem być przy krzyżu. Słuchajcie, tu mamy kościół ogólnie, ale on jest w remoncie cały praktycznie. Także nawet tam nie będę wchodził, słyszę, jest msza chyba nawet teraz, to nie będę im się tam pchał z kamerą. Tu też chyba jakaś msza jest ogólnie. Czy ile ludzi nawet na ulicach stoi, co dopiero pewnie w kościele tam. Już końcówka. No i mamy Krzyż Magellana. Za ogromna ilość osób przychodzi tu właśnie cyknąć sobie fotkę. No i jak widzicie, świeczki są, można sobie odpalić intencje jakieś i tak dalej. Mamy choinkę. Dzisiaj dużo rzeczy sprzedają ogólnie. I tu mnie zaczepia młody właśnie. Dobra, to jest wejście ogólnie obok do Bazyliki właśnie Świętego Dzieciątka. Ale nie wiem, czy mnie wpuszczą. Trzeba mieć chyba długie spodnie, zobaczę, spróbuję. No i mnie nie wpuścili. Także muszę zawijać gdzieś indziej. To jest straszne w ogóle w takich miejscach naprawdę tu właśnie religijnych. Krzyż ich właśnie, kościół, dając dziecku pieniądze, zaraz się 10 innych gości zbiegło ogólnie, żeby coś od nich albo wziąć, albo dać im pieniądze, a mieli co? Po prostu bransoletki albo wodę jakąś. Słabo to wygląda, ciężko ogólnie odmówić takim osobom. No ale niestety sam świata nie zbawię. Słuchajcie, jest tu naprawdę sporo osób, które sprzedają właśnie po prostu napoje albo bransoletki. No, dużo się ich tu kręci, zobaczcie. Tutaj na samym wejściu 2 osoby stoją i po prostu wodę sprzedają. A tu macie ogólnie ratusz od razu, tak przy okazji. No i miejsce tutaj pewnie wieczorem to ładnie wygląda oświetlone, ale już widzę dużo ogólnie rodzin z dziećmi właśnie.
przychodzi sobie zrobić zdjęcie. No fajnie to wygląda, ta choinka, te misie, na biało wszystko zrobione. Jest gileczki, robię ewakuację stamtąd, za dużo osób po prostu prosi tam o pieniądze, nawet nie da się w spokoju usiąść. Na chwilkę chciałem sobie odpocząć, spalić fajeczkę czy cokolwiek, ale no ciężko. Idę sobie kawałek dalej, jest właśnie park, no to za chwilę już przy nim będę, to tam sobie odpocznę, będzie pauza. Dobra, mam park, tylko gorzej z wejściem do niego, że muszę i tak iść naokoło. No niestety, tu sobie fajeczki nie spalę ogólnie. To nie wiem, jakaś wojna tubylców, coś się drą ogólnie. No poza tym no, wygląda spoko, w miarę jest choinka. Co prawda myślałem, że będzie więcej drzew. Jezu, jak oni się drą. Nie, zaraz się pobiją może tam. Mamy jakiś monument. Tak średnio to wygląda, szczerze mówiąc, ale nieźle. Przypuszczam, że wieczorem znowu tu będzie się coś działo, widzę, rozkładają tutaj nawet coś. Ale chyba aż do wieczora mi się nie będzie chciało tutaj czekać. Tam oczywiście coś jeszcze jest, ale powiem wam szczerze, że w tej patelni jakoś zbytnio mi się nie chce iść. Tu mamy port Cebu. Hello. Znaczy, dobra, jednak zostałem zmuszony i tak do przejścia tutaj, ponieważ tam była tylko toaleta, a wyjście jest z drugiej strony. Ewentualnie mógłbym się cofnąć, ale tego nie lubię akurat. Zawsze do przodu. No widzę, każdy kawałek cienia jest w ogóle wykorzystywany. Widzę, bardzo popularne jest ogólnie tutaj nagrywanie jakichś TikToków, wszystkiego, tańców gdzieś w miejscach publicznych. Naprawdę sporo osób to robi. Za mną jakieś budynki rządowe, ogólnie jakaś policja dla turystów była. No i będzie ten port. Pytanie, czy wejdę sobie tu normalnie, czy będę musiał iść naokoło znowu. Wiecie, w tym porcie od razu właśnie jest Narodowe Muzeum jakieś tu Filipin. 1910-2004. Nic, idziemy dalej. Teraz będę przy morzu, oceanie. A ja się teraz wystawiłem na słońce, jest patelnia, że szok. Mam nadzieję, że ta chmurka jedna taka jest, to zaraz może przykryje. Hello! Thank you. Słuchajcie, i przed nami jest most ogólnie. Zarąbiście on wygląda, jest wielki i łączy ogólnie tu miasto Cebu z lotniskiem, które też tam jest. Tam jest też nie tylko lotnisko ogólnie, ale no głównie według mnie po prostu można tędy sobie przejechać. Zarąbiście to wygląda. Na pewno z góry jeszcze lepszy widok jest. Ale patelnia! Ja pierdolę. Dobra, słuchajcie mordeczki, zawracam stąd, ponieważ tam bym musiał nadrobić jeszcze sporo kilometrów, żeby w ogóle stamtąd wyjść, a zaczyna coraz bardziej być tutaj po prostu, no nie fajnie, mało przyjemnie, coraz więcej ludzi tutaj przychodzi o pieniądze, pytać się, każdy kto przychodzi już tutaj po prostu pyta, że no, zaczyna śmierdzieć też tutaj pod mostami, powiedzmy, już bliżej mostów, bo jeszcze nie pod mostami, ale no, także zawijam beret. To już się robi trochę chore ogólnie tam. Grupka małych dzieciaków, najpierw, że dał piątaszka im jakieś pieniądze na jedzenie czy coś, to jeszcze w miarę rozumiem, ale potem młody do mnie, pytałem się ile ma lat, 6, a on mówi do mnie, czy dam mu chociaż wtedy fajkę. Tak na niego patrzę, mówię, chłopie, nie pal, bo nie urośniesz. Naprawdę to takie karzełki małe, 6 lat i już o fajkę pyta się, to dramat. Śmigamy dalej, słuchajcie, przed chwilą miałem ogólnie tam patrole policji. Co najlepsze, oni byli na zwykłych skuterkach, część była poubierana w policyjne stroje, a część była na czarno poubierana i ci co byli na czarno byli po prostu karabiny, wszystko i na zwykłych skuterkach takich turystycznych. Dobra, wracamy koło kościoła tego drugiego. Widzicie, ile ludzi tutaj się zbiera. Wiecie, tu gość nawet na zewnątrz właśnie chodzi, dla tych co nie mogą wejść do środka i opłatek rozdaje, widzę. Ale jakoś tak, nie wiem, rozdawał, teraz nagle przestał, nie wiem czemu. Albo omija ludzi po prostu. Ale Jezus, ile tu jest ich. Straszne jest ogólnie to, ile osób tu ogólnie zabiega o to, żeby cokolwiek sprzedać. Świeczki właśnie. Nie mówię o tam zabawkach jakichś innych, ale głównie właśnie świeczki próbują sprzedać pod kościołem. Normalnie biegają za ludźmi, byle od nich kupić, bo przypuszczam, że no niewiele osób tutaj kupuje cokolwiek od nich i walczą o każdy pieniądz.
strasznie to wygląda pod kościołem, no. Serce się kraja. Nic, wracam powoli do hotelu. Smutny dzień dzisiaj. Nie chce mi się łazić, szczerze mówiąc, już tu po mieście. Dramat. Kolejny raz mi to pokazuje, że im większe miasto, tym większa bieda tak naprawdę, więcej bezdomnych i większy problem. Nie wiem, na moje powinien coś z tym zrobić ogólnie rząd. Wiadomo, część z wyboru, no ale część po prostu no takim się życie ułożyło. Urodzili się w biedzie i no nie jest lekko wyjść z biedy na pewno. Mało jest możliwości, szansy pewnie raz na milion. No, rząd powinien jednak pomagać właśnie takim ludziom, tym bardziej, że z turystyki mają naprawdę duże pieniądze. Dużo zgarniają pieniędzy na wejściach jakichś na plaże, jakichś takich rzeczach i nie mówię tu o wycieczkach turystycznych, bo to biura turystyczne też zgarniają, ale już o typowych takich właśnie do jakichś parków narodowych wejść, ogólnie podatki wszystkie co tutaj zgarniają, no powinni trochę zainwestować też, żeby walczyć z tą biedą na moje. Tak na pocieszenie właśnie zaczął deszcz napierdalać, a ja nie mam daszku. Teraz ruszam dalej. Szczęście w Azji ogólnie opady są dosyć intensywne, mocne, jebitne, ale szybko się kończą. Jedyny plus naprawdę. Jeszcze karaluch mnie zaatakował, skoczył na mnie w ogóle. Dlatego wolałem się ewakuować stamtąd naprawdę. Już mam dosyć tego miasta, kurwa, dosyć tego dnia. Słuchajcie, ciężki dzień, smutny dzień, a niestety będzie jeszcze smutniejszy, ponieważ chciałbym dedykować ten odcinek Michałowi, mojemu koledze, który zmarł wczoraj, 14 grudnia. No niestety nie dożył nawet 30 lat. Ciężko w takie coś uwierzyć, że tacy ludzie młodzi odchodzą w ogóle. Naprawdę dziwne to, no, niepojęte, że się już nie spotkamy, że już nie pogrillujemy, nie powariujemy. No ale co? Przykro mi, na zawsze pozostanie na pewno w naszej pamięci. I tyle, no. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się.